Będziemy zaraz wypływać. Ja muszę sprawdzić jeszcze jak z mooringami. Są dwa mooringi tutaj, więc na włączonym silniku zrzucimy jeden. Będziemy próbować utrzymywać kierunek i potem drugi i płyniemy. No trochę wiaterku może być, ale na razie tutaj malutko. Pierwsza noc na jachcie. Port w Lavrio. Przestali grać o 4:00. Jeśli ktoś się lubi dobrze zabawić, to polecamy port w Lavrio. Co ciekawe, póki grali, to ja spałam, a jak przestali grać, nie mogłam zasnąć. Zupełnie jak ci dziadkowie, którzy się obrażają, jak mi się wyłącza telewizor. No, tutaj przestali grać o 4:00. A jak w naszej wiosce na Krecie jest pani Giri, to kończą grać o 7:00. 2 razy w roku jest pani Giri. W Grecji nie ceni się ciszy. Na przykład bardzo często ludzie rozmawiają ze sobą tak, że się zastanawiają, czy oni się kłócą, czy po przyjacielsku rozmawiają. Nauczyłam się rozróżniać, ponieważ sąsiad bardzo często w taki sposób rozmawia. Mówi bardzo szybko i głośno, więc z moją nieśmiałą jeszcze znajomością greckiego często go nie rozumiem. Więc zaczęłam rozróżniać, że jak często pada malaka, to znaczy, że się kłóci. A jak nie pada malaka, no to znaczy, że po przyjacielsku rozmawia. Grecy też bardzo szybko potrafią się zgotować. 2 sąsiadów jakiś czas temu pobiło się o to, gdzie ma stać kwiatek, taki w doniczce. Bo jeden mówił, że tu, a drugi mówił, że tu. Może ich tłumaczyć fakt, że doniczka była duża. Żeby zacząć od wesołej nuty, to jacht to jest bardzo niebezpieczny środek transportu. Dziękujemy. Trzeba na jachcie uważać, tak? Bo gdy płyniemy i nawet gdy mała fala, mały wiatr, to zawsze można wypaść. Zawsze jest niebezpiecznie, tak? Bo to jest po prostu taka wysepka i wyobraźcie sobie wysepkę, tak? A obok niej taka wielka przepaść na 1000 metrów. I to my jesteśmy na takim czymś. Dobra? Dlatego trzeba się trzymać zawsze, jak się przechodzi, zwłaszcza na dziób. Trzeba się zawsze czegoś trzymać, tak? Ja oczywiście przesadzam z tym niebezpieczeństwem, dobra? Ale chciałbym, żebyście pamiętali, że różne rzeczy się wydarzają. Może przyjść po prostu jakaś taka fala czasem, która myje czółno. Nie będziemy mieli podczas tego rejsu takich sytuacji, bo nie odpowiadają na wiatr, ale po prostu trzeba zawsze pamiętać, że na jachcie to trzeba po prostu uważać. Dobra, zrzuć lewy. Opuszczamy port Lavrio, by wypłynąć na szerokie wody Zatoki Sarońskiej. Nasz pierwszy cel – wyspa Hydra. Jak zawsze, pierwsze chwile na wodzie to wielkie emocje. Wszystko jeszcze przed nami, a horyzont daleki. No, jak się już wypłynie z portu. Wypływamy z portu Lavrio. No i drogę nam zawrócił statek sobie stąd. Chcieliśmy uciekać, bo byśmy się przecięli. Tak sobie po prostu stoi a my się kręcimy w kółko, bo nie możemy upłynąć. Wiatr się zrobił 25 węzłów.
jeden jacht już przepłynął, no on, ten statek tutaj, to jest pasażerski statek chyba, już się cofa, no więc zrobił nam troszkę miejsca, no i myślę, że możemy teraz się zmieścić, no. Tamten przepłynął, no to my chyba też, co? Damy radę. Płyniemy, wiatr trochę gwizdże, no, na wantach, no ale to dlatego, że jest no, do 30 węzłów nawet, no ale się bardzo dobrze płynie, myślę, że zaraz będziemy mieli mniejszy wiatr, bo się schowamy za sunią, zresztą który tutaj widać gdzieś tu, chyba tu. No i wiatr będzie słaby, a my płyniemy na Hydrę, do zatoczki, bo chyba do miasta się nie będziemy wpychać i nie do Mandraki, tylko do innej zatoczki, bo mamy taką przewidzianą, zobaczymy jak wygląda. No, wiatr słabnie już widzę, prawda? Na Hydrze jest jeden port, w którym bardzo trudno zacumować. Zwykle panuje tam tłok. Mile na wschód od portu jest zatoka Mandraki, w której kotwiczą ci, którzy nie zatrzymali się w porcie. Z Mandraki łatwo dojść do miasta albo dopłynąć taksówką wodną. A samo miasto? Nie omijaj go. Swego czasu Hydra była potężnym, bogatym portem, co oddaje tutejsza architektura. Wyspa wyróżnia się tym, że przestrzega się tu zakazu ruchu kołowego. Na całej wyspie jest raptem kilka aut gospodarczych. Hydra słynie też z tego, że upodobali ją sobie artyści i celebryci. Od dziesięcioleci bywają tu wielkie nazwiska świata sztuki, a Leonard Cohen nawet tu mieszkał. Wiatr się rozwiewa, warunki coraz ostrzejsze, a nie każdy na nie dobrze reaguje. Załoga nie jest w szczytowej formie. No więc postawiliśmy foka, no, przy całym zastrzeżeniu, że działa nam ten automatyczny mechanizm. No i teraz płyniemy sobie na foku, bardzo ładnie, wiatr mamy z tyłu i do 30 węzłów nawet wiatr dochodzi rzeczywisty. A my płyniemy 7,5-8. Tylko na jednym foku. Bo to nawet nie jest genuła, to jest fok, taka mała. No i tak, no, mieliśmy cumować w spokojnej zatoczce osłoniętej przed wiatrem. No a rzeczywistość jest zupełnie inna. I spodziewaliśmy się według prognozy, że będzie może 12, będzie 13, czy tak dalej, bo bardzo zrobiło 25. Mimo, że na mapach nadal tego wcale nie ma, nawet w porywach, więc to nauczka też dla nas, że różnie bywa. Planowaliśmy nocleg w zatoce Agios Yorgos. Uroczej, osłoniętej wysepką Petasji z białym kościółkiem na skale. Agios Yorgos to kwintesencja Grecji. Niestety, duży wiatr uniemożliwił bezpieczny nocleg na kotwicy. Zdecydowaliśmy się popłynąć do portu Ermioni. Rozwiało się, no więc po jednej stronie, tam gdzie jest prąd, no to jachty stoją, ale no troszkę się bujają. Jest duża fala, pływa tutaj. Także jachty się troszkę bujają. I my na szczęście stanęliśmy od drugiej strony, tam gdzie nie ma prądu, no ale dzięki temu jesteśmy osłonięci
od wiatru poprzez piers. No a te są na otwartej przestrzeni. No a załoga cała poszła na kolację i ja też właściwie zmierzam. Pierwszy dzień rejsu za nami. Rejs zaczęliśmy od poszukiwania kota. Kiedy ruszyliśmy, już wypłynęliśmy z portu w Lavrio, nagle zaczął do nas docierać taki dźwięk miauczenia. Myślimy sobie, co jest grane. Przetrzepaliśmy całą łódkę, pozaglądaliśmy w różne zakątki. No niestety to nie był kot. To był autopilot. No więc najpierw miauczała łódka, potem zaczęliśmy miauczeć my. Bo były duże fale i powolutku coraz gorzej zaczynaliśmy się czuć. Nie jedliśmy przez cały dzień, nikt nie tknął nic. Dopiero zjedliśmy wieczorem. Teraz jest godzina, jest już po 7:00. Właśnie przed chwilą poszliśmy do tawerny, zjedliśmy. No, także za nami trudny dzień. Jest na łódce jedna osoba, która płynie pierwszy raz, więc miała chrzest bojowy. Naprawdę miała chrzest bojowy. Łącznie z wizytami na Zawietrznej. Ale dzielna jest Paulina. Daje radę. Kolację zjadła. Więc szybko minęło wszystko, co złe. No i jutro już planujemy jakiś spokojniejszy dzień. Jutro jeszcze ma wiać. Obyśmy już nie miauczeli. W Limanie jest dla jachtów jeden piers. Można też cumować po drugiej stronie półwyspu, ale tam była spora fala. A samo Ermioni? Miasteczko ściśnięte między dwoma brzegami półwyspu. Tak ściśnięte, że uliczki wydają się jeszcze węższe niż zwykle. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.